Byki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Król kielichów, no jakże piękny. Co do Was przychodzi, kto pojawia się i czego od Was chce? No tutaj jest karta śmierci. Ciekawe, co odchodzi do przeszłości. Do przeszłości odchodzi paź mieczy i słuchajcie, drodzy i drogie, być może oddelegujecie kogoś, kto jest zupełnie niepoważny i nagle sobie o Was przypomniał, czy przypomniała, bo potrzebuje uwagi. Ale to zaraz. Jak Wy się przedstawiacie w tym tygodniu? A Wy pokazujecie się jako królowa monet i fantastycznie, bo no znowu podkreślenie tego, że nie ulegacie czyimś naciskom. No zwłaszcza jeśli to są jakieś takie osoby nieokreślone i takie, które pojawiają się i znikają. Oczywiście będą też inne przekazy. Rada dla Was. Co będzie Was wspierać? Wspiera Was też przepiękna królowa kielichów i co raczej nam przeszkadza, czego unikać. Tutaj jest rycerz buław i karta maga z przełożenia. No słuchajcie, ciekawy rozkład, na pewno bardzo kolorowy, ale też ze względu na to, że jest dużo osób, bo zobaczcie, no tak naprawdę na 7 kart 6 z nich pokazuje jakieś osoby. Tu jest król i królowa kielichów, paź buław, królowa monet, rycerz buław na zebrze, mój ulubiony, i karta maga, i może być tłok. Tłok, ale wcale to nie musi znaczyć nic negatywnego. Kurczę, jaka wichura się tam zerwała. No, ciekawy jestem, jak tam u Was, jeśli chodzi o warunki pogodowe, bo słyszałem, że niedawno był jakiś śnieg w Polsce. Słuchajcie, co ja tam mówiłem? Dużo osób. Może po prostu jest sporo znajomych dookoła Was, rodziny, przyjaciół. Czy to jest związane z jakimiś komuniami, czy maturami, czy czymkolwiek innym, ale z przełożenia karta maga i tutaj powiem w ten sposób. Z jednej strony jest ktoś, kto czaruje, opowiada, wykręca i tutaj myśli, że Wy się nabierzecie. No ktoś, kto jest piękny albo piękna i wspaniale umie się wysławiać i no ma taką, wydaje się tej osobie, że ma siłę takiej perswazji, że umie na Was wpłynąć. Jasne, to może chodzić o jakichś kochanków, o piękne kobiety, wspaniałych mężczyzn, którzy Wam się podobają, no i tutaj flirtują, zaczepiają. Ale też widzę, że ogólnie rzecz biorąc ten tydzień wymaga od Was dużo umiejętności związanych z organizacją, tak jakby umiejętnością elastyczności, zmiany planów w ostatniej chwili. Troszeczkę się będzie działo, ale szczerze mówiąc widzę, że świetnie sobie z tym radzicie. No i bardzo dobrze. W ogólnej energii król kielichów i wydaje mi się, że wszystko co takie cielesne Was tutaj naprawdę kusi i daje Wam przyjemność. I co tutaj może być cielesne? Słuchajcie, no wspaniałe jedzenie, pyszne picie, masaże, coś, co naprawdę tutaj Wam poprawia nastrój i sprawia, no, że jesteście napełnieni emocjonalnie. No takie przyjemności cielesnych, już pewnie to powiedziałem milion razy, ale tutaj też jeśli chodzi o osoby właśnie pokroju tego maga i króla kielichów, no to wydaje mi się, że jest ktoś dookoła Was, kto czaruje i chce wzbudzić w Was zaufanie na nowo. To może być ktoś, z kim kiedyś była relacja miłosna, czy taka, słuchajcie, no oparta na flircie. W każdym razie król kielichów jeszcze raz
Wydaje mi się, że jest to pogodny tydzień, w którym robicie sobie dużo przyjemności, dbacie o siebie. Być może nawet tutaj widzę jakichś znajomych dookoła, zaproszonych na kawę, ciasto czy jakieś wspólne spacery. Przychodzi do Was karta śmierci i ta karta wskazuje na odrodzenie i transformację. Więc dla osób, które na przykład, powiedzmy ostatnio, borykały się z jakimiś problemami zdrowotnymi czy psychicznymi, to tutaj widzę, że następuje rzeczywiście odrodzenie i poczucie, że mam więcej energii, mam lepszy nastrój aniżeli wcześniej i chcę to wykorzystać. W tej karcie śmierci ja też widzę, że znowu ktoś chciałby odnowić znajomość i szczerze mówiąc nie widzę tutaj, żeby takiej osoby nie zapraszać albo żeby nie przyjmować czyjegoś zaproszenia, bo tutaj słuchajcie, spotkać się z kimś można, pogadać, to wcale nie znaczy, że tutaj ma być jakiś wielki powrót, prawda? Jakby wcale nie. Zobaczycie, co ta osoba ma na myśli, jak się potoczy spotkanie i tak dalej, ale na pewno widzę, że jest tutaj pewnego rodzaju odrodzenie relacji, być może też ostatnio ze względu na różne problemy, jakie miały pewne byki, przez jakiś czas nie widzieliście się ze swoimi znajomymi. W tym tygodniu jest, chciałem powiedzieć powrót, widzicie się z nimi, tyle. Do przeszłości odchodzi paź mieczy i teraz tak, to jest ciekawe, bo on jest osobą, która porywa się z motyką na słońce i wydaje mi się, że jeżeli byki już się rzeczywiście za coś zabierają w tym tygodniu, a to jest świetny czas na to, to nie robicie tego tak jakby po łebkach, ogólnikowo, na szybko, tylko robicie to mądrze i krok po kroku. Też tutaj widzę, że czeka Was nakreślenie jakiegoś bardzo takiego szczegółowego, długofalowego planu. Czyli na przykład nie ma tak, że przez tydzień stosuję głodówkę, żeby zrzucić 5 kilo, bo na przykład chcę na jakieś wydarzenie się odchudzić, na przykład jakąś komunię, czy coś tam, czy jakiekolwiek tam macie, słuchajcie, spotkania. Tutaj bardziej wyznaczacie sobie długofalowo, co zrobić, żeby zdrowiej się odżywiać, żeby więcej się ruszać, żeby były ogólne efekty i bardziej długofalowe. Też dla osób, które na przykład chcą więcej, czytać, to postanawiacie, że nie to, że raz w tygodniu przeczytacie pół książki, tylko na przykład codziennie po tam powiedzmy rozdział. I tutaj widzę takie naprawdę mądre rozplanowanie powrotu do czegoś, na przykład właśnie do diety, do ćwiczeń i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też widzę, że jakieś młodsze osoby zostają przez Was pogonione, ale tylko i wyłącznie dlatego, jeszcze tutaj wspomnę, że mogą to być osoby po prostu niedojrzałe emocjonalnie. Tylko i wyłącznie dlatego, że szkoda Wam na nie czasu i wiecie, jak to może się skończyć. Wy pokazujecie się jako królowa monet. Taka egoistka, zdrowa oczywiście, osoba, która przede wszystkim dba o swoje dobro i nie podkłada się innym, żeby innym było lepiej, a wybaczcie tutaj jakieś dźwięki za oknem, karetka pogotowia, ale to już nie ode mnie zależy. Czyli, co ja tam mówiłem? Nie podkładacie się innym, żeby innym było lepiej, waszym kosztem. Nie rezygnujecie ze swojego dobra dla innych, tylko i wyłącznie, żeby kogoś nie urazić albo żeby komuś zrobić dobrze. I to jest bardzo istotne. Siebie na pierwszym miejscu stawiacie. O siebie dbamy. Bo kto inny o nas zadba lepiej aniżeli my sami. Czyli byki nie dość, że tutaj sobie robią przyjemności jedzeniowo-zmysłowe, to jeszcze do tego mam wrażenie, że odważniej stawiają granice, ale też tutaj widzę, że jest u kogoś dziecko, być może wasze, i to nawet nie musi chodzić o dziecko typu, nastolatek czy dziecko, takie dziecko, tylko może to też być dorosłe dziecko, w zależności od tego, kto mnie słucha, ale tutaj widzę, że macie taką ochotę spędzić więcej czasu razem. W Radzie jest Królowa Kielichów. Piękna karta.
W ogóle kielichy chyba najbardziej mi się tutaj podobają. Ale jest powiedziane, żeby powiedzieć komuś coś miłego i zdobyć się na ważną rozmowę. I tutaj, słuchajcie, wiem, że to tak może górnolotnie brzmieć, ale to może być po prostu nawet rozmowa o waszych uczuciach i o czymś, co w was dawno leży i chcieliście komuś powiedzieć, ale do tej pory nie było czasu. Być może pewne byki mają tutaj po prostu ostatnio miały więcej czasu na myślenie i teraz tak jakby dojrzewają do tego, żeby z kimś się podzielić ważnymi informacjami, ważnymi swoimi przemyśleniami. Na przykład powiecie komuś, że kogoś bardzo kochacie, bardzo mu bardzo wam na nich zależy. No słuchajcie, takich rzeczy na co dzień się nie mówi, no bo to znaczy nie wiem w zależności u kogo, ale słuchajcie, no nie ma na to czasu, albo no nie ma właściwie. Ale tutaj jest powiedziane, że należy zwolnić i należy komuś coś powiedzieć. Wspólnie spędzony czas, na przykład z waszym dzieckiem, czy z kimś innym, bliskim dla was, istotnym, to bardzo też tak jakby pogłębi waszą więź. Jeszcze tutaj w radzie, słuchajcie, nie spożywać trunków, dlatego że one mogą za bardzo wam rozwiązać język i tam wszystkie inne sprawy i jeszcze doprowadzicie do niepotrzebnego powrotu kogoś do waszego życia. Czego nie robić, czego unikać? Rycerz buław, który popędza, naciska, przyspiesza. Wszystko macie robić w swoim tempie. I czy to ma być na przykład koleżanka, która mówi: chodź, idziemy na siłownię i od tej pory chodzimy razem codziennie. No słuchajcie, codziennie to może za dużo jak na początek. Tutaj trzeba mieć swój własny rozum. Jeśli chodzi o króla buław, no to też może być, zwłaszcza w połączeniu z kartą maga. Ktoś, kto nęci, kręci, wabi. No i tutaj wypadałoby się nawet nie to, że oprzeć, tylko jakby to powiedzieć, nie od razu dać się komuś zwabić. Mam nadzieję, że ma to sens w ogóle i że z kimś to rezonuje. Sprawdzajcie też czytania dla swoich znaków ascendentalnych. Tam na pewno będzie więcej. Tutaj też widzę, że w tym królu buław, no to on może przedstawiać kogoś z trygonu ognia, czyli baran, lew, strzelec i wydaje mi się, że tutaj czegoś nie robić w tym tygodniu z osobami właśnie z tego trygonu. Może wypadałoby to przełożyć na następny tydzień. Wszystkiego dobrego, fantastycznego tygodnia wam życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.